Cześć, tu Krzysiek Zalewski. Zapraszam do klasy. Zadawaliście mi pytania przez kilka dni dotyczące soloaktów na moich social mediach i oto teraz na nie chętnie odpowiem. Maszyna losująca wylosowała ich 12. Oto one. Joanna pyta, skąd pomysł? Jak to się stało, że w ogóle spróbowałeś takiego rodzaju twórczości? Potrzeba matką wynalazków. Tak się akurat złożyło, że zespół mi się troszkę rozpadł. Nie miałem z kim grać, więc pisałem piosenki w domu, tworzyłem, nagrywałem sobie. Natomiast bardzo chciałem grać na żywo. I urządzenie takie jak Looper umożliwiło mi to. Na początku posługiwałem się tym maleństwem. To był cały mózg operacji. TC Helicon Voice Live Touch, 1, nie 2. I 2 trasy z zespołem Muchy przejeździłem tak jako support act i na tym urządzeniu grałem 20-minutowe małe recitale. A później obudowałem się większą ilością efektów, potem pojawił się większy looper, no a potem doszliśmy do momentu, w którym jestem teraz. Staś pyta, czy ucząc się soloaktów wzorowałeś się na innym artyście? Nie wzorowałem się na innym artyście, natomiast niewątpliwie zainspirowałem się postacią fikcyjną z serialu Pełna chata. Pamiętam z dzieciństwa, widziałem fragment jakiegoś odcinka, nie znam za dobrze tego serialu, ale widziałem fragment jakiegoś odcinka u babci chyba, w którym to jeden z bohaterów, muzyk rockowy, pokłócił się z zespołem i postanowił im pokazać, że on przecież wszystko potrafi zrobić sam. Więc za pomocą różnych urządzeń kuchennych połączył gitary, klawisze, mikrofony, automat perkusyjny i biegał jak szalony od jednego instrumentu do drugiego. Oczywiście wszystko skończyło się źle. Wywołał pożar w domu, poszły korki, no bo morał był taki, że trzeba współpracować z ludźmi. Morału już nie zapamiętałem, natomiast bardzo wryło mi się w pamięć, że można biegać i grać na wszystkich instrumentach samemu naraz. Więc skoro okazało się, że technologia na to pozwala, postanowiłem sięgnąć do dziecięcych wspomnień. Kamila, uwielbiam Twój solo act cover Halo, Beyoncé. Skąd przyszedł pomysł akurat na ten utwór? No cóż, chyba jak nagrywaliśmy Złoto w Łodzi, to siedzieliśmy po którejś sesji z kolegami z zespołu i po prostu brzdąkałem sobie to na gitarze. Okazało się, że to są 4 akordy w kółko, więc jest to najłatwiejszy rodzaj utworu do zapętlenia. Stąd też, kiedy później wyszukiwałem piosenki do solo aktu, jakoś przyszło mi do głowy, że czemu nie. Poza tym
Wydaje mi się, że zawsze jest ciekawe, kiedy mężczyzna śpiewa damskie piosenki. Szczególnie, że Beyoncé to jest diva, no i taki jeden z najpiękniejszych, najlepszych głosów na świecie, więc zestawienie to jednak z lekko harczącym facetem myślę, że może być ciekawe. No ale przede wszystkim dostępność tej piosenki, to, że jest w swojej konstrukcji łatwa, myślę, że spowodowało, że ją wybrałem. Michalina. Czy każdy kawałek potrafiłbyś przerobić na solo akt? Czy są jakieś, które sprawiły ci najwięcej trudności, czy są takie, które najbardziej lubisz grać na solo aktach? Tak, każdy potrafiłbym przerobić, ale nie każdy brzmiałby dobrze. Najwięcej trudności... Niech no się zastanowię. Sporo trudności miałem z piosenką Jak dobrze mi. Ona jest dosyć łatwa do wykonania teraz, ale przełożenie jej na język soloaktowy chwilę mi zajęło. Musiałem wszystko wymyślać od tyłu, jak to zrobić, żeby pętląc zbudować już muzykę, żeby nie trzymać ludzi przez 1,5 minuty czy 2 po prostu w oczekiwaniu, że zaraz się zacznie, tylko żeby to pętlenie już było muzyką. Kurier też sprawił mi sporo trudności, żeby to wymyślić, natomiast wykonawczo myślę, że Burning Down the House zespołu Talking Heads, które gram na koncertach, jest dosyć wymagające. Natomiast ileż satysfakcji, kiedy już wyjdzie. A najbardziej lubię grać początek, bo tam mogę troszkę się popisać i nabudować najwięcej warstw. Tam w końcowym stadium gra 8 zapętlonych śladów, ja tylko gram na tamburynie i śpiewam i czuję się jak król. Łukasz pyta, co robisz, kiedy się pomylisz albo nie zagrasz równo i looper to nagra? Czy kasujesz ślad i nagrywasz jeszcze raz, ale publika się skapnie? Czy jedziesz na hardcora i brniesz do końca słuchając drażniącego dźwięku, który jest zapętlony? Staram się nie mylić po prostu. To jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast oczywiście przez wiele lat grałem te soloakty i zdarzało mi się mylić. Nie zawsze też jest opcja skasowania śladu albo zrobienia undo, bo masz zajęte ręce, nogi i zrobienie tego wyrzuciłoby cię z groove'u, więc korzystając znowu pokażę urządzenie, z którym spędziłem tyle czasu. To jest piękne urządzenie, bardzo proste tak naprawdę. Natomiast o ile na tym zestawie, którym posługuję się teraz, jest troszkę łatwiej pętlić, ponieważ to komputer, ja gram z metronomem i to komputer równa pętle, w sensie on dokładnie oddziela równe 4 takty, 2 takty, 8 taktów, w zależności jak nacisnę nogą bądź ręką. Oczywiście to, co zagram w środku pętli, jeżeli będzie nierówno, to będzie nierówno, natomiast sama pętla jest równiutko ucięta. Natomiast przez wiele lat grałem na tym urządzeniu. No i tutaj pętlę tworzymy wciskając najpierw raz start, a później drugi raz. I zdarzało się, że lub był krzywy i było tap tap tery, typ typ tyry, tap 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 tery. No i zdarzało się, że przez 3 minuty po prostu męczyłem się straszliwie. Ale no zdarza mi się rzadko, ale zdarza mi się, że po prostu zaczynam numer jeszcze raz, jeżeli błąd jest jakiś straszliwy i jest na samym początku, albo czasami zdarza mi się, że w trakcie grania coś zagadam, zaśpiewam dziwną melodyjkę i po cichu skasuję ten ślad i nagram jeszcze raz. Natomiast najczęściej po prostu w 98% się nie mylę. Na tym to wszystko polega, żeby się nie mylić. Piotr, jak ustalasz kolejność tworzenia ścieżek? Jak ustalasz kolejność tworzenia ścieżek, Piotr? Kwestia wygody nagrywania, czy bardziej budowania klimatu utworu od pierwszych dźwięków? Bardzo dobre pytanie. Jest to kwestia konieczności. Piosenka musi nosić znamiona utworu muzycznego. Nawet w solo akcie nie może być tak, że publiczność czeka znudzona 2 minuty, aż wszystko zapętlę, więc pomijając te utwory, które stworzyłem, korzystając z tego soloaktowego zestawu, takie jak Luka czy Uchodźca, to muszę je sobie rozpisać w głowie matematycznie, co zrobić, żeby się nie powtarzać za dużo, żeby utwór się rozwijał cały czas, więc na przykład w utworze Kurier, kiedy zapętlę już bębny, zaczynam od bridge'a na basie, że kiedy już wejdę w riff główny, to wtedy już jedzie cała piosenka i potem przejmuję gitarę, śpiewam już dalej i ten utwór się buduje. Tak samo w piosence Początek, najpierw gram bębny, potem gram
klawisze na refrenie. Jeszcze nikt nie wie, co się dzieje, w zasadzie jest takie lekkie disco. Jeszcze w międzyczasie dokładam stopę z SPDS-a. Potem gram gitarę, która jeszcze za dużo nie zdradza, a kiedy wchodzi już riff na basie, który jest najbardziej charakterystyczną częścią tej piosenki, to już wiadomo, że jest start numeru, już wchodzi wokal za chwilę i utwór się buduje, więc jest to kwestia budowania klimatu utworu, a mniej kwestia wygody. Weronika, ile czasu potrzebuje Pan, by nauczyć się do perfekcji nowego utworu, który planuje Pan wprowadzić do solo aktów? No myślę, że tak jak ze wszystkim jest to kwestia ilości powtórzeń. Im więcej ćwiczę, im więcej gram koncertów soloaktowych, im więcej się tym zajmuję, tym krócej mi zajmuje opanowanie nowego utworu. Są też utwory łatwiejsze i trudniejsze. Czasami jestem w stanie w ciągu 1-2 dni doprowadzić nowy utwór do perfekcji, a czasami potrzebuję tygodnia, 2, żeby rozpisać go najpierw, wymyślić, jak to zrobić, żeby wszystkie ślady ze sobą grały. Czasami samo zagranie jest dosyć łatwe, ale wymyślenie, co zrobić po czym i potem zgranie tego wszystkiego w czasie, kiedy mam 1,5 sekundy na przykład na to, żeby uzbroić ślad gitary, zdjąć bas, założyć gitarę, mikrofon ustawić do pozycji stojącej i zacząć grać i śpiewać. Takie rzeczy wymagają ćwiczenia. Więc kilka dni, bądź też w gorszych przypadkach tydzień lub 2. Paweł pyta, co to za kostka, której używasz jako syntezator basu w piosence Luka? Bolsa Bass. Criterii and Guitari. Jest to śmieszna firma z Brooklynu, zdaje się. Kiedyś polecam, oni sporo rzeczy takich robią. Bardzo sympatyczne urządzenie. To jest normalnie klawiatura, ale można podłączyć to też za pomocą MIDI do dużej klawiatury. Ja lubię to urządzenie, bo ono ma tylko 4 gałki, z czego tutaj na przykład to jest głośność, a tutaj jest oktawa w dół, oktawa w górę, więc tak naprawdę barwę modulujemy tylko tymi 2 gałkami. Ja nie lubię, kiedy urządzenia mają za dużo gałek i przycisków, więc jest ono idealne dla mnie. Poza tym posiada sekwencer, można nagrać do chyba 90 dźwięków, czy już nie pamiętam. No i jest poręczne i ładnie wygląda, ma kawałek drewienka. Bardzo lubię. Nowakowski pyta, czy grasz do klika? Teraz tak, teraz gram do klika, gdyż Ableton wymaga tego, żebym grał do klika. No troszkę to czasami psuje frajdę, ale no dzięki temu jest dużo łatwiej i mogę zrobić dużo więcej rzeczy. Natomiast kiedy przez lata grałem na tym urządzeniu, które pokażę po raz kolejny, tutaj nie grałem do klika. Więc jak na przykład to robiłem, że w Uchodźcy zwrotka i refren są w tym samym tempie. Otóż delay był moim klikiem. Używałem delaya do gitary. Cia, 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 cia. Echo, echo, echo. I echo było moim klikiem. Miałem ustawione tempo w delayu i dzięki temu mogłem zagrać zwrotkę i refren w tym samym tempie. Albert, instrumenty i sprzęty niezbędne do zapętlania. W co inwestować i jak zacząć, gdy ma się już umiejętności? No cóż, trzeba znaleźć chyba swój looper. Na pewno Ableton w połączeniu z kartami muzycznymi, z komputerem i ze sterownikami. Ja mam sterownik ręczny i nożny, czyli push i taki specjalnie dedykowany do Abletona Soft Step Z firmy Keith Macmillan. On daje największe możliwości, natomiast niektórzy wolą analogowe loopery, żeby nie używać tylu kabli, nie używać komputerów, nie używać kart dźwiękowych, więc ja przez lata grałem na RC50 Bossa i Boss robi bardzo fajne loopery. Jest wersja RC30 jeszcze mniejsza, jest wersja RC300 z pedałem ekspresji. Mam też looper Electro Harmonixa 45000 nazywa się, z foot switchem. I ze wszystkich looperów, które testowałem, ten brzmi najlepiej. To jest absolutnie studyjna jakość dźwięku, bezstratna, więc jeżeli zależy Wam na tym, jeżeli Tobie, Albercie, zależy na tym właśnie, to polecam Electro Harmonixa 45000, natomiast do tego, co ja robiłem, dużo lepiej nadawał się looper RC50 Bossa. Nie potrafiłem przełożyć tego, czego nauczyłem się na RC50 na tego Electro Harmonixa, więc go po prostu nie używam.
No a tak naprawdę można kupić najprostszy looper, jakąś małą kostkę, która zapętla i zacząć od tego. Zależy, czy chcesz tylko pętlić gitarę na przykład, czy chcesz pętlić więcej instrumentów. Nawet na tym urządzeniu, czyli na TC Heliconie, który no, nie brzmi najlepiej, ale rzeczywiście jak no, takie małe, przenośne urządzenie ma olbrzymie możliwości i też byłem w stanie całe koncerty grać na tym, też z pomocą dedykowanego doń foot switcha. Jarosław, jakiego looperów używasz i czy mają one jakąś funkcję równania pętli, czy trzeba być mega precyzyjnym, żeby to wszystko tak ładnie jak ty robisz zgrać ze sobą? Pozdro. Pozdro. No w sumie już to odpowiedziałem na te wszystkie pytania wcześniej. Teraz używam Abletona ze sterownikiem push i ze sterownikiem Keith Macmillan Soft Step Z i z kartami dźwiękowymi dwiema Apollo, jak one się nazywają? Apollo 8. Ponieważ mam 16 wejść i 16 wyjść. I faktycznie Ableton ma funkcję równania pętli, co bardzo mi się przydaje, że ustawiam na przykład, że chcę zapętlić 4 takty, odpalam to z palca i mam wolne ręce, wolne nogi i mogę zapętlić równo 4 takty na bębnach. Oczywiście to, co zagram w środku, jeżeli zagram nierówno, to będzie nierówno, ale sama pętla jest wyrównana w Abletonie. Natomiast w looperze RC50 Bossa, którego używałem przez lata, nie wiem, może jest taka funkcja, ale ja z niej nie korzystałem. Jeżeli nierówno wcisnąłem guzik, to po prostu pętla była nierówno i myślę, że to też było świetne ćwiczenie, dzięki któremu troszkę poprawiłem swoje poczucie rytmu. Że musiałem bardzo słuchać tego, co nagrałem, żeby grać równo na bębnach do tego. Nawet jeżeli pętla była troszkę nierówna, to musiałem razem z nią trochę nierówno grać na bębnach. Pomogło mi to słuchać i pomogło mi to wyrobić poczucie rytmu. Wojciech, korzystasz z symulatorów wzmacniaczy jak Amplitube, Guitar Rig czy THU, czy prawdziwych? Prawdziwych. Nie korzystam z symulacji wzmacniaczy. Nigdy. Dziękuję za wasze pytania. Nazywam się Krzysiek Zalewski i zapraszam do klasy.